Gdzieś pośród mglistych jezior i żyznych pól Kujaw istniało niegdyś królestwo. Potężniejsze niż ziemię Piastów. Goplanie, lud, który miał setki grodów, własnych władców, legendy i tajemnicze rytuały. A ich stolica, Kruszwica, skrywa opowieść o Popielu, władcy, którego zjadły myszy. Ale czy to tylko legenda? Czy Popiel istniał naprawdę? A jeśli tak, to kim byli Goplanie, co doprowadziło do ich upadku i dlaczego właśnie ich ziemia stała się łupem Polan? Dziś w labiryncie przeszłości. Schodzimy nad jezioro Gopło i być może wyciągniemy stamtąd coś więcej niż tylko starą legendę. Zanim ktokolwiek usłyszał o Mieszku, zanim Bolesław zwany Chrobrym uderzył na Niemców, ziemię dzisiejszej Polski dzieliły między sobą plemiona. Nieliczne, rozsiane, żyjące w zgodzie z lasem, wodą i rytmem nieba, ale pośród nich było jedno plemię, które wyróżniało się z tłumu – Goplanie. Zamieszkiwali serce dzisiejszych Kujaw, okolice jeziora Gopło, potężnego akwenu, który dla ludzi wczesnego średniowiecza był niczym wewnętrzne morze. To właśnie tutaj, w miejscu dziś niemal zapomnianym, mogło powstać jedno z pierwszych zalążków państwowości na tych ziemiach. W IX wieku anonimowy autor, znany dziś jako geograf bawarski, spisał katalog plemion słowiańskich. Dla Goplan zapisał jedną zdumiewającą liczbę. 400 grodów. Więcej niż jakiekolwiek inne plemię w jego zestawieniu. Czy to oznaczało 400 grodów? Czy Goplanie byli aż tak liczni? Czy mieli tak gęstą sieć osad, że każdy pagórek nad Gopłem był zaludniony? A może liczba ta odnosiła się do mniejszych jednostek, opoli, rodowych wspólnot, a nawet pojedynczych zagród, które mnich z południowych Niemiec uznał za miasta? Tak czy inaczej, obraz, który się z tego wyłania, jest jednoznaczny. Kujawy były gęsto zaludnione, urodzajne, bogate i zorganizowane. Goplanie żyli nad wodą. Gopło było ich sercem, nie tylko źródłem pożywienia, ale i naturalną arterią handlową. Łączyło ich z Notecią, Wartą, a dalej z Odrą i Wisłą. To, co dla innych było przeszkodą, rozlewiska, trzęsawiska, bagna, dla Goplan było siecią dróg. Ich ziemię karmiły. Kujawska gleba, jedna z najżyźniejszych w tej części Europy, pozwalała na intensywną uprawę. Zboża, hodowla, rybołówstwo, ale też rzemiosło i wymiana. Goplanie nie żyli w izolacji. Przez ich terytorium przebiegały szlaki, którymi płynęły nie tylko towary, ale i idee. W samym środku tej krainy wyrastał gród – Kruszwica. Dziś znana głównie z legendy o Popielu i Mysiej Wieży, w rzeczywistości była jednym z największych i najpotężniejszych grodów wczesnośredniowiecznej Polski. Badania archeologiczne potwierdzają istnienie masywnych wałów obronnych, potężnych umocnień i rozległego podgrodzia. Być może to właśnie tutaj znajdowała się siedziba władców Goplan. Miejsce, z którego kierowano całą siecią osad, kontrolowano handel. Być może składano ofiary dawnym bogom. Ale jeżeli tak było, to co się stało z tym ludem? Jak to możliwe, że ich historia została niemal całkowicie wymazana z pamięci? Odpowiedź może skrywać się w legendzie. Historii o okrutnym księciu Popielu, który zginął rozszarpany przez myszy w swojej wieży. Opowieści tak dziwnej i potężnej, że przez wieki nikt nie śmiał zapytać, co ona tak naprawdę znaczy. Ale my zapytamy, bo w legendach tkwi prawda. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. W Kruszwicy, nad samym brzegiem Gopła, stoi wieża. Dziś nazywamy ją Mysią Wieżą. Ale dawniej to miała być twierdza niezdobyta. Według legendy to tutaj właśnie schronił się Popiel. Okrutny książę, tyran, który wedle podań otruł własnych krewnych, a jego serce było czarne jak dno jeziora. Kiedy lud odwrócił się od niego, Popiel zamknął się w wieży, wierząc, że nic mu nie grozi. I wtedy przyszły myszy. Tysiące, dziesiątki tysięcy. Wdrapały się na mury, przeszły przez palisady, dostały się do środka i rozszarpały go żywcem.
Tak kończy ten, kto zdradzi własny lud. Powtarzano przez wieki. Ale czy naprawdę historia ta to tylko bajka dla niegrzecznych książąt? A może to szyfr? Bo zbyt wiele w niej symboli, by uznać ją za zwykłe ludowe straszydło. Popiel, odizolowany, zdradziecki władca, zabójca własnej rodziny, niegodny tronu, otoczony, osaczony, zniszczony przez to, co małe i pozornie niegroźne. Myszy. W kulturze słowiańskiej to nie tylko szkodniki. To istoty związane ze światem zmarłych, ze śmiercią, z rozkładem. W dawnych wierzeniach mogły symbolizować karę nadchodzącą z innego wymiaru lub gniew ludu. Co jeśli ta opowieść nie mówi o literalnym zdarzeniu, ale o symbolicznym upadku całej dynastii? Co jeśli Popiel to nie jednostka, ale cała klasa władców Goplan, których obalił nowy porządek? Nowy ród. Nowy plan. Nowy ośrodek władzy, nie w Kruszwicy, lecz w Gnieźnie, Poznaniu, Ostrowie Lednickim. Piastowie wywodzący się z plemienia Polan pojawiają się w źródłach dokładnie w tym momencie, w którym znika historia Goplan. Czy legenda o Popielu to opowieść zwycięzców? Czy została opowiedziana tak, by usprawiedliwić przejęcie władzy? By zatuszować fakt, że ktoś pokonał Goplan, nie w bajce, ale w bitwie? A jeśli tak, to czy zjedzenie przez myszy było tylko bajką? Czy może krwawym przypisem do historii pisanej mieczem? Bo gdy jedna wieża upada, druga zaczyna rosnąć. I tak w cieniu umierającego królestwa Goplan rodzi się nowe, potężniejsze, ambitniejsze, zdeterminowane, by zjednoczyć całą ziemię nawet za cenę krwi, Polanie. Ale jak wyglądała ta niewidzialna wojna o władzę? I czy naprawdę wszystko zaczęło się w Gnieźnie? O tym już za chwilę. W połowie IX wieku geograf bawarski notuje istnienie plemienia Glopeani, Goplan. Przypisuje im aż 400 civitates, więcej niż któremukolwiek innemu plemieniu słowiańskiemu w Europie Środkowej. To liczba, która budzi kontrowersje. Współcześni badacze są zgodni. Nie chodziło o 400 dużych grodów, ale raczej o mniejsze jednostki. O pola, wspólnoty osadnicze, lokalne centra organizacyjne. Niemniej świadczy to o gęstym zaludnieniu Kujaw i stosunkowo zaawansowanej strukturze osadniczej. Region ten, ze względu na swoje położenie i urodzajną ziemię, posiadał warunki do rozwoju trwałej organizacji politycznej i wszystko wskazuje na to, że taka organizacja istniała. Na Kujawach istniało coś, co można nazwać wczesnym zalążkiem państwowości, być może konfederacja Opoli skupionych wokół Kruszwicy. W tym samym czasie, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dalej, rozwijali się Polanie, lud z dorzecza środkowej Warty. Choć nie zostali wymienieni przez geografa bawarskiego, pojawiają się w źródłach pod koniec X wieku jako główna siła polityczna na ziemiach polskich. W ciągu zaledwie kilku dekad Polanie podporządkowują sobie większość sąsiednich plemion. Goplanie znikają z kart historii. Co się wydarzyło? Istnieją dwie główne teorie. Pierwsza zakłada, że Goplanie zostali stopniowo wchłonięci przez rosnącą potęgę Polan, bez wielkiego konfliktu, raczej przez osłabienie elit, migrację i rozpad wspólnot lokalnych. Druga, coraz częściej brana pod uwagę, mówi o konflikcie zbrojnym, o świadomym podporządkowaniu Goplan przez dynastię piastowską, która jeszcze przed rządami Mieszka I prowadziła lokalną ekspansję. Przemawia za tym zarówno zmiana układu grodów, jak i narracje legendowe, przede wszystkim opowieść o Popielu, tyranie z Kruszwicy, obalonym przez sprawiedliwego Piasta. Choć bajkowa w formie, ta legenda może mieć realne tło polityczne. Zmiana władzy, obalenie lokalnej dynastii, budowa nowego porządku. A to, co lud zapamiętał jako opowieść o myszach, mogło być symbolicznym przedstawieniem końca pewnej epoki. Niezależnie od wersji, fakty są takie. Kujawy, niegdyś silny region Goplan, w X wieku stają się integralną częścią państwa Polan. Grody Goplan zostają przekształcone lub porzucone, a centrum władzy przesuwa się na zachód, do Gniezna i Poznania.
Ziemie te stają się fundamentem monarchii piastowskiej. I to właśnie Polanie, a nie Goplanie, zapiszą się w historii jako założyciele państwa polskiego. Ale być może, gdyby losy potoczyły się inaczej, to dziś uczylibyśmy się o państwie Glopeanów. I to Popiel, a nie Piast, nosiłby miano ojca założyciela. Choć Goplanie zniknęli ze źródeł pisanych już w X wieku, ich obecność wciąż można dostrzec, nie w kronikach, ale w krajobrazie. Kruszwica, uznawana za centralny ośrodek Goplan, nie zniknęła z mapy. Archeolodzy potwierdzają, że już w VIII lub IX wieku istniał tam potężny gród. Jego wały obronne, systemy palisad i zabudowa mieszkalna wskazują na rozwiniętą strukturę osadniczą i istotne znaczenie polityczne. Gród w Kruszwicy był usytuowany strategicznie, nad jeziorem Gopło, w miejscu umożliwiającym kontrolę nad szlakami wodnymi i otaczającym regionem. Obok Kruszwicy, Mietlica to kolejny ważny punkt na mapie osadnictwa glopeańskiego. Znaleziska archeologiczne sugerują istnienie grodu o charakterze obronnym, mogącego stanowić lokalne centrum administracyjne. Cały region Kujaw, z jego gęstą siecią osad, obecnością grodzisk, bogactwem gleb i dostępem do wody, pozwala przypuszczać, że Goplanie tworzyli jeden z najlepiej rozwiniętych organizmów plemiennych przed powstaniem państwa Piastów. Po ich politycznej strukturze nie zostało jednak wiele, być może dlatego, że została ona wchłonięta przez rosnącą potęgę Polan. Ale nie wszystko zniknęło. Toponimia, nazwy miejscowe, zachowały echo ich obecności. Jezioro Gopło, okolice Kruszwicy, a nawet późniejsze podania ludowe utrwaliły pamięć o Goplanach. Co więcej, kultura ludowa Kujaw pełna jest legend, podań i motywów, które mogą mieć głębokie, przedpiastowskie korzenie. Nawet sama legenda o Popielu, choć zapisana późno, przez wieki funkcjonowała w przekazie ustnym jako historia ostrzegawcza, ale też jako pamiątka po dawnym porządku. Dzisiejsza archeologia wciąż bada te ślady. Jezioro Gopło, będące jednym z największych naturalnych zbiorników śródlądowych Polski, kryje w sobie potencjał do dalszych odkryć. I choć nie znaleziono żadnej zatopionej wieży, jak chciałaby legenda, to historia Goplan wciąż ma wiele do powiedzenia. Pozostaje pytanie, czy pamiętamy o nich dlatego, że ktoś ich pokonał? Czy dlatego, że mimo upływu wieków nadal są obecni w krajobrazie, języku i opowieściach? Goplanie nie zniknęli. Po prostu przestali być widoczni w historii pisanej. Ale w historii ukrytej, tej zakopanej w ziemi, tej przekazywanej szeptem, wciąż tam są. Goplanie, lud, który miał być potężny i został zapomniany. Dziś ich nazwa nie pada w szkolnych podręcznikach. Ich grody nie są atrakcjami turystycznymi. A ich historia wciąż czeka, by ktoś ją opowiedział na nowo. Może dlatego legenda o Popielu wciąż żyje. Bo w cieniu tej baśni kryje się prawdziwa walka. O władzę, o pamięć, o to, kto zapisze się w historii jako zwycięzca. A zwycięzcy, jak wiemy, piszą legendy. Ale labirynt przeszłości nie boi się zejść z utartych ścieżek. Jeśli chcesz, by historia Goplan i innych zapomnianych plemion Słowian nadal wybrzmiewała, zostaw po sobie ślad. Kliknij, subskrybuj, daj łapkę w górę i napisz w komentarzu, które plemię mam opowiedzieć jako następne. Lędzianie, Wiślanie, Wolinianie. A może chcesz poznać mroczne tajemnice Ślężan i Góry Ślęży, jednego z największych ośrodków pogańskiego kultu w Europie? W tym kanale nie tylko zaglądamy w przeszłość, my ją odkopujemy i opowiadamy na nowo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Labiryntu Przeszłości.